Drodzy Państwo, tak sobie pomyślałam, że skoro już tu jesteśmy, to nagram też porównanie, właściwie taki film o tym, który obiektyw manualny lepiej kupić. Czy lepiej kupić stary manualny obiektyw z lustrzanki analogowej, czy też kupić taki właśnie nowy chińskiego producenta obiektyw, których jest teraz coraz więcej na rynku. I mam tutaj, drodzy Państwo, przykład dwóch takich obiektywów. TT Artisan 50 mm ze światłem f2 i jedyny obecnie posiadany przeze mnie obiektyw vintage, czyli Helios 44 M4. I tutaj chciałam Państwu pokazać od razu, jaka jest pierwsza ogromna różnica między tymi współczesnymi obiektywami, a tymi właśnie starymi obiektywami. A to będzie ich wielkość. Zwróćcie Państwo uwagę na to, jak maleńki jest ten obiektyw TT Artisan. Tutaj jaka jest mała odległość od sensora do końca obiektywu, a jak duży wydaje się być w tym momencie Helios. Helios sam w sobie nie jest bardzo dużym obiektywem, bo tylko tyle to jest obiektyw, ale aż tyle to jest nasz adapter. I w większości tych obiektywów, które pochodzą z lustrzanek, tak będzie właśnie wyglądać sytuacja. Różnica będzie w obiektywach, które pochodzą z aparatów dalmierzowych, takich jak Leica czy na przykład Zorki 4, te, które mają mocowanie na M39 na przykład, ponieważ one nie miały lustra, te aparaty, więc ta odległość między filmem a samym obiektywem była dużo mniejsza, więc i te aparaty, te adaptery są dużo mniejsze. Ale to jest pierwsza rzecz, którą trzeba wziąć, drodzy Państwo, pod uwagę. Po prostu ich wielkość, że to przy małym systemie, jakim jest Micro 4/3, dokładając sobie obiektyw vintage czy retro, dokładamy sobie całkiem spory gabaryt. No bo zobaczcie Państwo, jaka to jest długa lufa w tym momencie, a to jest tylko 50. A ten obiektyw robi nam się całkiem spory, zwłaszcza w porównaniu z tym maleństwem. Mimo że ten jest srebrny i wydaje się trochę większy, to on zdecydowanie jest to przynajmniej połowa tego obiektywu. Obydwa są metalowe i obydwa są ciężkie, widzicie Państwo? Chociaż M1 jest w stanie go utrzymać. W sumie M5 też jest w stanie, tylko tutaj była taka jakaś dziura, no ale ten na pewno będzie nam ciągnął mniejszy aparat do przodu bardziej, bo jest go po prostu dużo więcej z przodu i ta równowaga jest zachwiana, ponieważ tutaj jest pusto. Tutaj właściwie nie ma nic. Tutaj znajduje się całe szkło, więc ten element z przodu jest ciężki i ciągnie cały aparat do przodu. Druga rzecz, jaką trzeba wziąć pod uwagę, to będzie jakość wykonania. Ten mój Helios nie jest jakiś taki najgorszy, ale tutaj to, jak chodzi pierścień przysłon, czy to, jak chodzi pierścień ostrzenia, to jest zupełnie inna bajka od tego, jak to chodzi w tych nowych obiektywach, na przykład firmy TT Artisan. Tutaj wszystko chodzi idealnie. To jest bardzo gładki ruch, bardzo gładkie jest to i ostrzenie, i to zmienianie przysłon. Natomiast w Heliosie, ja Państwu może do mikrofonu go dam bliżej, to będzie słychać. Zwróćcie Państwo uwagę teraz, jak zmieniam przysłony w Heliosie. Mam nadzieję, że to słychać. To nie jest taki równomierny, gładki przeskok. To jest taki trochę chaos. I tak samo jak ostrze tym Heliosem, to są takie momenty, że on jakby czuje, że te smarowania dają odrobinę większy opór, a momenty, że dają mniejszy, więc to nie jest taki idealnie gładki ruch. Co więcej, tutaj w tych na przykład Heliosach, no to różnica jakości od kopii do kopii ponoć może być ogromna. Ja nie wiem, ja mam tylko tego jednego. Ja go sobie sama rozkręciłam, sama wyczyściłam, więc mój działa ok, nie ma żadnego grzyba ani nic takiego. No ale może tak być. No i tutaj a propos grzyba, to tutaj bardzo zgrabnie przechodzimy do następnego punktu. Te stare obiektywy trzeba naprawdę dobrze się dogadać ze sprzedawcą, czy nie leżały w piwnicy, czy nie mają grzyba, czy nie mają jakichś takich nalotów i tak dalej,
ponieważ one niestety bardzo często łapią takie rzeczy, bo ludzie trzymają je właśnie na strychach w piwnicach, gdzieś gdzie jest mokro i one po prostu to łapią, a pozbycie się grzyba z obiektywu jest naprawdę trudne. Kurzu? Nie. Kurz można łatwo sobie, jeżeli jest to na przykład obiektyw taki jak Helios, który jest super prosty do rozkręcenia, nie ma żadnego problemu. Gorzej, jeżeli są to bardziej skomplikowane obiektywy. Więc tutaj duży plus dla tych współczesnych obiektywów, jeśli chodzi o jakość wykonania, bo one też są całe metalowe, ale są pięknie wykonane. Macie Państwo zazwyczaj na nie też gwarancję. Drugi plus, no nie przyjdą Państwo zagrzebione, bo są też za młodymi obiektywami, więc nie wiem w jakich warunkach by musiały być trzymane, żeby tak się to właśnie stało. Trzeci plus, czy drugi, Państwo liczcie, ja się już zgubiłam, tych obiektywów jest, że one są dość powtarzalne, jeśli chodzi o kopię. Natomiast tutaj nie wiadomo na co się trafi, zwłaszcza z tymi radzieckimi. Te japońskie obiektywy, na przykład Olympusa, stare, są bardzo fajne. Ja miałam 2 w swoim dorobku i bardzo byłam z nich zadowolona, ale po prostu ich nie potrzebowałam, więc je sprzedałam. Kolejna rzecz to jest właśnie, dla których warto może sięgnąć po takie bardziej retro obiektywy, to są te takie retro efekty, które one dają, czyli tak naprawdę ich wady optyczne, które są takie pożądane. I na przykład ten Helios, właściwie nie ten Helios, tylko inna wersja jego, ale ten też, robi tak zwany swirly bokeh. Ale tu uwaga, to swirly bokeh najbardziej widać tak naprawdę na aparatach pełnoklatkowych, ponieważ my wykorzystujemy tylko, używając Micro 4/3, wykorzystujemy tylko centrum tego kadru i ja Państwu pokażę, na ile nam tu się kręci wszystko. Mamy Jerzyka na ławeczce, widzicie Państwo Jerzyka nogę. Z Jerzykiem już jesteście Państwo za pan brat. Zróbmy sobie tutaj F2, bo jeśli nam się coś zakręci, to raczej na F2. Tutaj niestety nie mamy za bardzo takich punkcików światła, żebym mogła to sobie podejrzeć, ale może tak da radę. O, tu gdzieś jesteś, Jerzyku ostry. Tak, jakbyśmy zrobili tak, o może tak z dołu będzie lepiej troszkę. Wydaje się, że jest ostro, ciach, tylko sobie sprawdzę, czy on jest w miarę ostry. No, powiedzmy, coś tam jest ostre, kawałek ławki. No i właśnie tutaj tego kręcenia odrobinę je widać. Ja jeszcze się trochę przestawię tu może na boczek i zrobię mu tak z profilu bardziej. Tu jest więcej krzaczków. O, tu powinno być widać najlepiej. I zrobimy to samo 50. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że jest ciaśniejsza ta ogniskowa. No ale trzeba pamiętać, drodzy Państwo, o to, że korzystając z systemu Micro 4/3 nie wykorzystamy całego dobrodziejstwa tego obiektywu, ponieważ dobrodziejstwa czy też wad tego obiektywu, ponieważ on będzie nam tylko część, no, inaczej, nasz sensor, jak to się nazywa? Nie sensor, nasza matryca, tylko środeczek sobie z tego wytnie, w związku z czym, jeżeli nam zależy na tych właśnie fajnych efektach, no to nie wiem, czy nie lepiej pójść w pełną klatkę, gdzie cała matryca będzie pokryta przez ten obiektyw i te wszystkie jego niedoskonałości wyjdą. Natomiast to na pewno mają zupełnie inny charakter te obiektywy niż ten, co zresztą Państwo za chwilę na Jerzyku zobaczycie. Co więcej, no następny plus tych retrooobiektywów, zwłaszcza tych radzieckich, to będzie cena, bo je można dostać, wiadomo, że świat teraz oszalał i wszystko jest drogie, nawet stare radzieckie obiektywy, zwłaszcza teraz jak był jakiś szał przy jakimś filmie, że on był kręcony, nie pamiętam co to był za film, no ale gdzieś tam było, że jego właśnie używali. Ale jego można dostać tak naprawdę albo z jakimś starym zenitem za 100, zenita jeszcze opylić albo zrobić sobie z niego, nie wiem, skarbonkę, lampkę czy co bądź, a mieć obiektyw właściwie za bezcen. No a za 100 takiego
raczej się nie dostanie, chociaż ja dostałam TT Artisan 35 1.4 za 180 zł, więc to się też zdarza z używanymi. No ale ich ceny są naprawdę fajne i można, jeżeli ktoś na przykład chce sobie poeksperymentować z obiektywami, odwrócić soczewkę, żeby zrobić jakiś efekt wow, no to lepiej z takim retro, tanim obiektywem to zrobić, niż z nowym, ładnie spasowanym i jeszcze na gwarancji na przykład obiektywem. Plus też taki jest tych obiektywów, że one są, zwłaszcza te, tak jak mówię cały czas, te radzieckie, one są bardzo proste do serwisowania, bo tam jest kilka śrub po prostu takich konkretnych, które się odkręca i można go sobie rozłożyć na części, wyczyścić, nasmarować i jest gitara. Natomiast ja, drodzy Państwo, zdecydowanie skłaniam się bardziej ku tym współczesnym obiektywom manualnym. Ja lubię obiektywy manualne, ale jak mam do wyboru, czy mam wziąć to maleństwo, czy mam wziąć jego, no to jakby nie zastanawiam się zbyt długo, tym bardziej, że ja coraz częściej robię zdjęcia EM5, a nie EM1. Na EM1 jeszcze to tak nie robi różnicy, bo tu jest porządny, taki duży grip, ale na M5 to on jest po prostu dla mnie za duży. To ja tu jeszcze zrobię kilka zdjęć takich może porównawczych i wrócę do Państwa z tymi zdjęciami. A póki co dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że komuś to choć troszkę pomogło i zapraszam na następne filmy. Do zobaczenia!